Cześć, witajcie na kanale Waterjet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Bohaterem i prowadzącym dzisiejszego odcinka jest Sosik. Siemanko. Powiedz, co dzisiaj będziemy robić? Co to za projekt? Dzisiaj będziemy tworzyć fotel do gry w formułę. O, pokaż mi ten fotel. Świetny fotel. Skąd masz projekt? Projekt mam znaleziony ze strony, który kosztował aż całe $2, więc firma trochę musiała dopłacić. Dobra, jakie są pierwsze etapy? Pierwszym etapem będzie na pewno rozłożenie naszych starych skrzyń po Maxiemie do wykorzystania właśnie, aby stworzyć nasz fotel. Powiedz, jak przeniosłeś projekt z tego PDF-a jako projekt do wycięcia na naszej maszynie? Jest gotowy plik. W taki sposób. Łatwo, szybko i przyjemnie. Dużej filozofii nie ma. No dobra, no to zacznijmy od pierwszego etapu, od rozłożenia skrzyń. A ty, Bartku, co ty robisz? Ja będę was supportował w obsłudze z maszyną. Nie no, będę pomagał tutaj Kamilowi, żeby to nam nie zajęło 2 dni, no to wiadomo, co 2 głowy to nie jedna, więc będę tutaj wspomagający. Głowa nie jest potrzebna, bardziej ręce. Dobra, ważny support, 5. Tak. Cały projekt będzie zrobiony ze starych skrzyń po maszynach. Tu mamy jedną skrzynię, tu jest druga skrzynia. Na początek trzeba po prostu porozkładać to na części. Ola. Czas na kolejny etap. Po rozebraniu skrzyń Bartek weźmie się za wycinanie elementów. Chłopaki rozkminiają, jak zamontować materiał, ponieważ co się dzieje? Nie wiem, czy to widać, rusza się. Bartku, rusza się. O, no i od razu trochę. I tak to młodego uczy, jak naprawić ścisk. Chłopaki, wszystkie elementy mamy wycięte, tak? Suszą się na zewnątrz. Co teraz? Budujemy stelaż. Stelaż? A skąd wiesz, jak go zbudować? Z instrukcji. A, jest cała instrukcja. O, kroczek po kroczku. Potem będzie plasterki, no plasterek tutaj. Na jakim etapie jesteśmy? No w sumie jesteśmy w połowie stelażu i chcemy zrobić trochę tej obudowy, aby wymierzyć mniej więcej, gdzie nogi będą wypadały. Tak to wygląda, tak? Zmieścisz się? Zobaczymy, jak coś to się powiększy. Pomału projekt nabiera kształtu. Przyłożyliśmy deski, które są tutaj do siedziska. No to już pomału wygląda. Sytuację mamy taką, że Sosik idzie teraz totalnie na żywioł, nie według zasad, nie według schematu. Dlaczego tak jest? Bo zrobię to lepiej. Modyfikacja. Teraz pod spodem będzie przychodziła taka deseczka, która będzie, w sumie ze sklejki to zrobimy, która będzie wzmacniać całą konstrukcję od spodu, żeby to wyglądało generalnie jako bolid Formuły 1. No i to takie coś będzie, nie? Gruba kartka papieru, wiesz? Tu 65. A z czego są papier jest wykonany? Z celulozy. Papier jest wykonany z drewna. I tak wysoko nogi? A w bolidzie to by było gdzieś tak. No,
No gdzieś tu. No i okej. Projekt się rozwija, modyfikuje. Tutaj Sosik wprowadził kolejną modyfikację. Weź powiedz, co to są za te 3 dziurki tutaj, po co to? No bo tylko ja będę na tym grał zapewne, więc w razie czego, jak ktoś by był krótszy, to można zmienić szybko rozmiar. Aha, czyli do tej deski, która tam prowadzi, tu będą... Co tu będzie? Tu będą nogi, tak? Będzie kierownica i miejsce na nogi wraz z pedałami. Aha, czyli kierownica i pedały będą... Mobilne. Mobilne, będzie można tutaj ten... Aha, i tak to wygląda. No i my generalnie tutaj nie idziemy zgodnie z instrukcją, którą mieliśmy na ten temat. Wszystko jest modyfikowane, jeszcze tutaj unowocześnianie, polepszanie, takie rzeczy tutaj pasują. I tak to wygląda na tą chwilę. Niedługo zajmiemy się tutaj obiciem, jakimś wymyśleniem czegoś, aby właśnie podgłówek i cała reszta siedziska jakoś wyglądała i była komfortowa. Sosik kontynuuje składanie, my zajmiemy się tymi elementami od siedziska. Jest to oparcie głowy. No i będziemy starać się zrobić jakieś obicie do tego, żeby to jakoś ładnie wykończyć. Do tego celu mamy taką oto gąbkę. No i kawałek sklejki, w którym wytniemy pyk ramkę i zobaczymy, czy pomysł obicia się sprawdzi. Bartek stara się usprawnić cięcie i kładziemy 2 materiały jeden na drugi. Mamy tutaj gąbeczkę i tą sklejkę i na raz wytniemy to, co nam jest potrzebne. No dobra, wszystkie elementy są. Jest gąbka, która będzie cyk, położona. I na to mamy ramkę. O, wszystko ładnie pasuje. Jeszcze tylko jakieś obicie, co nie? Tak, coś pomyślimy zaraz. Tworzy się stolik na kierownicę. Na załączonym obrazku projekt już nabiera kształtów. Już prawie to wygląda tak, jak powinno. Siedzisko, gąbeczki. Tutaj stół na kierownicę. Tu z tyłu, no jeszcze nie przykręcone oczywiście, jest miejsce na pedały. Za chwilę w sumie pokażę, jak ten zestaw tutaj wygląda. Tak wygląda z obiciem. Tutaj mamy poduda zabezpieczenia. No i tak to, proszę Państwa, wygląda. Wszystko ładnie powzmacniane. Wszystko ładnie się trzyma. Ale jeszcze sporo do końca. Takim gadżetem, który jeszcze powstaje, takie akcesorium dodatkowe, to taki holder na napoje chłodzące. Akurat będzie tutaj pod kierownicą, pod ręką. No to wszędzie czy nie wszędzie? Tam nie będzie malowane. Pa! Pa! Empty. Fotel pomalowany. Bartek teraz przykręca siedzisko, wszystkie deseczki, na które później
idzie gąbka i ta cała reszta, żeby było wygodnie. Tak? Ola, powiedz co teraz robimy. Będziemy wycinać logo do naszego fotela. Będzie to logo Jet System i Water Jet Support. Czy coś jeszcze sobie życzysz? Tylko Jet System? Będzie to logo tylko Jet System, czyli naszej firmy. Czas na podsumowanie i omówienie fotela kierowcy Formuły 1. Tak to wygląda. Zacznijmy od tej strony. Tutaj wiadomo jest stojaczek, telewizor, który jest podpięty do komputera, a do komputera podpięta jest kierownica i pedały. Ale skupmy się tutaj na naszym fotelu. Tutaj może od strony siedziska. Siedzisko tak wygląda. Jest wycięte ze sklejki. Pod spodem jest gąbeczka, na zewnątrz jest taki dywan, taki materiał, o, ładnie to wygląda. Bardzo miękkie, sprężyste i wygodne. Tutaj na dole od razu rzuca nam się w oczy logotyp Jet System. Dzięki Jet Systemowi w ogóle było możliwe zrobienie tego fotela. Tak to wygląda. Przechodzimy do tej strony. Tutaj mamy taki stoliczek, nazwijmy to, na pedał, tak? Tutaj mamy pedały i tutaj mamy, o, trochę mi spadło, tutaj jest właśnie zabezpieczenie, żeby to nam nie spadało, się trzymało. Oczywiście jest tutaj guma antypoślizgowa, żeby to się nie ruszało podczas jazdy. Idziemy dalej, tutaj mamy stoliczek. Na tym stoliczku zamocowana jest kierownica. Kierownica jest przykręcona na takie ściski, no, pod spodem, nie wiem czy widać. Kierownica jest Logitecha. Tutaj z przodu tak wygląda. Jest kompatybilna z PlayStation. Chyba mi się wydaje ze wszystkimi odbiornikami, które mają USB. Idziemy dalej, na dół, tutaj między nogami dziura na napoje chłodzące. Tak to wygląda. Dobrze. Idziemy. Tutaj wszystko wzmocnione, wszystko ładnie poskręcane, pomalowane na czarno. No i tak o wygląda ten fotel z perspektywy designerski. Tutaj jest śruba, dzięki której możemy rozszerzyć lub zwężyć ten cały zestaw, tak? Tutaj są dziury, jeżeli ktoś jest większy, ma jakieś tam 2 metry wzrostu, to się zmieści i będzie wszystko ok. Tak to wszystko wygląda, wszystko podpięte. Teraz wsiądźmy tutaj za stery. O, tak to wygląda. Nogi, tutaj pyk, pyk, wszystko ładnie działa. Kierownica się kręci, wszystko ładnie, wygodnie. No i możemy prowadzić nasze auto. Ola właśnie symuluje przeciążenia na kierownicy. Bartek ciśnie. Dobrze panowie, robimy zawody. Ja, Bartek i Sosik. Sosik, masz challenge. Jeżeli wygrasz ze mną i z Bartkiem, sprzęt jest twój. Jeżeli przegrasz, zabieramy. Jak wygram, zabieram telewizor.
temat fotelu? Że bardzo dobra robota. Dziękuję. Nie ma za co. Troszeczkę się starałam. Widać. Jak widzicie, udało nam się sfinalizować projekt fotelu kierowcy Formuły 1. Kamilu, jak Ci się podoba nasz projekt? Bardzo mi się Raczej już podoba. Twój. Bardzo mi się podoba, na pewno nam się przyda w dalszym graniu. W dalszym graniu nam Nam. fotel Dobrze, zostaje. że- Okej. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Jeżeli podoba Wam się takie cacko, śmiało odezwijcie się do nas, zapraszamy do współpracy. No i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!